Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie ogarniemy demontaż Nokii C300. Jest to akurat w tym przypadku prototyp tej Nokii i tutaj spójrzcie dokładne dane RM614. I sobie odkręcamy tutaj pierwsze dwie śrubki, tu jest jedna i tu jest druga. W tym przypadku użyjemy sobie Torxa, już Wam mówię, jest to Torx T3. I działamy sobie z odkręcaniem. Myślę, że jeśli chodzi o taki demontaż tej Nokii, tutaj będzie naprawdę należał do banalnie prostych, podobnie jak w tych najprościejszych Nokiach 3310 i innych. Już sobie odkręciliśmy, więc teraz podważamy obudowę przednią. W tym przypadku tutaj góra i dół nie jest do podważania. Tu jest wszystko spojone. Tak się wydaje, że jest to tutaj do podważania, ale jednak nie, do zdemontowania. I teraz sobie spróbujmy podważyć przednią obudowę. Oczywiście, jak przystało we wszystkich telefonach, wypadałoby to zrobić w takim punkcie, gdzie jest jakaś wypustka, jakieś wycięcie. Tu sobie spróbujemy w tym miejscu akurat. Delikatnie podważamy, wybijamy zatrzepy tutaj z wszystkich stron. I tutaj widzicie, w bardzo prosty i szybki sposób została przednia obudowa poprawnie wymontowana. Tu jeśli chodzi o klawiaturkę QWERTY, tu jest troszkę zamocowana, zablokowana w tym miejscu, więc sobie podważymy ją. Tutaj użyję sobie akurat metalowego. O właśnie, wybijamy sobie ją, bo tu jest, widzimy, zatrzask. Ok, jest już. I teraz sobie odkręcimy 4 śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Ale do tego celu posłużymy się innym Torxem. Tym Torxem, który jest najpopularniejszy, Torx T6H. Odkręcamy sobie te 4 śrubeczki pozostałe. I jak widzicie, Nokia bardziej tutaj funkcjonalna niż te starszego typu. Wydawałoby się, że powinna mieć tutaj bardziej zaawansowany przebieg montażu i demontażu. Nic bardziej tutaj mylnego. Jest to naprawdę bardzo proste. Tu Wam jeszcze pokażę. O, tu jest zatrzask, tu jest drugi, więc sobie między tym podważamy. Tutaj u góry kolejne widzimy, tu jest i tutaj. I tutaj blokuje nam jeszcze, widzicie, port mikro. O właśnie, wyciągamy sobie z tego portu tutaj, żeby nie uszkodzić. Z tego wycięcia na korpusie, ciach, i wyciągamy wszystko z zewnątrz. Wcześniej starałem się, żeby te demontaże przeprowadzać około 3 minut, ale dałem sobie z tym spokój. Tutaj może opowiem kilka rzeczy. Tutaj jest zasięg, głośniczek, kolejno port ładowania, 3,5 jack. Tu wszystko możemy oczywiście w bardzo prosty sposób wymienić. Naprawdę jest to bardzo proste. Płyta główna, jeśli chodzi tutaj uważać trzeba, podskręcałem wszystko. Jeśli chodzi o wyświetlacz, wypinamy sobie. Widzimy wyświetlacz. Jeśli chodzi o wymianę wyświetlacza z tej ramki, tu jeszcze widzimy głośniczek od rozmów. Żeby go tutaj wyciągnąć, musimy spróbować oczywiście go podważyć w odpowiednim miejscu. Tutaj. W takim właśnie miejscu może spróbujemy sobie innym narzędziem bezpieczniejszym. Trzeba go tak podważyć, żeby go po prostu nie uszkodzić.
On się tu blokuje na końcach, widzę. Tu są blokady pod niego. O właśnie, widzicie? Tu są na końcu blokady, takie mini. I trzeba je po prostu podważyć i wtedy nasz wyświetlacz bezpiecznie tutaj powinien się wypiąć. Naprawdę solidnie jest to przymocowane. O, tu są kolejne. O właśnie. Tak to wygląda, widzicie? Bardzo proste, bardzo szybko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.